Dzień dobry. Witam Was na podsumowaniu 2021 roku. Roku, który był czasem wewnętrznych zmian, ale przede wszystkim intensywnej pracy. Jednym z priorytetów było dla nas usprawnienie Cyberpunka. 8 aktualizacji, które wydaliśmy na przestrzeni ubiegłego roku, wyraźnie poprawiło jakość rozgrywki. Krokiem milowym było dla nas wydanie w lutym tego roku edycji gry na najnowszą generację konsol wraz z dużą aktualizacją dla konsol poprzedniej generacji i komputerów. Cieszymy się z tego, jak nasza praca została przyjęta przez graczy. A już teraz mogę Was poinformować, że w mniej niż 1,5 roku sprzedaliśmy ponad 18 milionów kopii gry. Dla wszystkich, którzy byli w Night City, pracujemy też nad kolejnymi DLC i dużym fabularnym dodatkiem. Wcześniej wspomniałem o wewnętrznych zmianach. Były one pochodną premiery Cyberpunka, z której wyciągnęliśmy wiele wniosków. Odpowiedzią na nie była aktualizacja strategii rozwoju naszej grupy. W ramach transformacji Red 2.0 dążymy do zmiany sposobu tworzenia gier i komunikacji studia. Kładziemy także większy nacisk na komfort, warunki pracy i rozwój zespołu. W 2021 roku położyliśmy solidne fundamenty pod usprawnienie procesu produkcji gier i zarządzania projektami. W studio powstają kolejne zespoły złożone ze specjalistów różnych dziedzin stosujących zwinne metodyki Agile. Wzmacniamy też rolę CTO, czyli osoby odpowiedzialnej za transformację technologiczną studia. Jednym z elementów tej zmiany było dołączenie Pawła Zawodnego do zarządu spółki w tym roku. Choć za nami dopiero pierwszy etap zmian, już teraz zauważamy wymierne pozytywne efekty tej transformacji. Ubiegły rok był również okresem ekspansji grupy, co także zapowiadaliśmy przy aktualizacji naszej strategii. Kanadyjskie studio deweloperskie Digitalscapes, a obecnie CD Projekt Red Vancouver, wspiera nas w pracach nad naszymi produkcjami. Z kolei działające w Bostonie The Molasses Flood prowadzi pracę nad własną grą, która będzie się toczyła w świecie jednej z naszych franczyz. Oba studia tworzą świetni i doświadczeni eksperci. W kolejnych latach zamierzamy je rozwijać i powiększyć ich zespoły. Jednym ze strategicznych celów na najbliższe lata jest dalsze poszerzanie rozpoznawalności i zasięgu naszych marek. Chcemy wychodzić poza strefę komfortu i rozwijać się także w innych obszarach niż te, które dobrze znamy. Jednym z efektów takich działań było wydanie w lipcu pierwszej w naszej historii gry mobilnej. Należące do grupy studio Spoko wypuściło grę The Witcher Monster Slayer. Natomiast na drugą połowę tego roku zaplanowaliśmy premierę serialu anime Cyberpunk Edge Runners, który będzie dostępny na platformie Netflix. Przechodząc do wyników finansowych, w 2021 roku przychody grupy CD Projekt przekroczyły 888 milionów złotych. Najistotniejszym przychodowo produktem był oczywiście Cyberpunk. Nasz skonsolidowany zysk netto wyniósł w omawianym okresie 209 milionów złotych. Pomimo wypłaty najwyższej w naszej historii dywidendy wynoszącej ponad 500 milionów złotych i realizacji dalszych prac nad wydanymi i nowymi grami, na koniec ubiegłego roku stan naszych rezerw finansowych w postaci gotówki, lokat i obligacji skarbowych wzrósł o blisko 280 milionów złotych. W ostatnich latach zbudowaliśmy solidne zaplecze finansowe, które wspiera naszą niezależność i zabezpiecza możliwość dalszego rozwoju grupy. Na koniec chciałbym przypomnieć o strategicznym partnerstwie z Epic Games, dzięki któremu w przyszłych produkcjach będziemy korzystać z technologii Unreal Engine. W marcu ogłosiliśmy ponadto, że na nowym silniku zaczęliśmy tworzyć kolejną grę wiedźmińską. Jesteśmy podekscytowani, że możemy się wreszcie pochwalić rozpoczęciem nowej sagi w uniwersum, które tak uwielbiamy i które w przeszłości przyniosło nam ogrom satysfakcji twórczej. W ciągu 15 lat ponad 65 milionów egzemplarzy gier z wiedźmińskiej trylogii trafiło do graczy. W tej liczbie ponad 40 milionów to kopie Wiedźmina 3. Mamy nadzieję, że gry wiedźmińskie trafią do milionów kolejnych graczy, szczególnie, że kontynuujemy pracę nad wydaniem Wiedźmina 3 w wersji na konsolę najnowszej generacji. To wszystko z mojej strony. Zapraszam do śledzenia naszej aktywności związanej z relacjami inwestorskimi w mediach społecznościowych i na stronie cdprojekt.com. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia pod koniec maja przy okazji publikacji wyników za pierwszy kwartał bieżącego roku.